Nie słychać. Ale tylko mnie nie słychać? W ogóle nie słychać, panowie nie słychać, wiemy. A powiedz, czy teraz nas słychać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Musimy dostać komunikat, że nas słychać, bo z jakiegoś powodu nas nie słychać. Podobno jesteśmy za cicho. Raz, dwa, trzy, cztery. Już gra. No, uwaga, to świetnie. moi drodzy, zaczynamy. Teraz suchar nie wyjdzie, bo Łukasz już zna go, no ale trudno, więc zaczynamy. Słuchajcie, umawiamy się, że ostatnich 120 sekund nie było. Wyobrażamy sobie, że zaczynamy 3, 4. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 20 dzień grudnia 2022 roku. Imieniny obchodzą Liberat, Zefiryn i Zefiryna. W Gdańsku mamy 4 stopnie Celsjusza, jest mgliście. Blok BTC 76, 81, 90, cena KNG 3,21 USDT, cena cash 339 KNG, cena cash przeliczenie na złotówki prawie 5000 zł, wycena Kangi ponad 120 milionów złotych, to jest kwadrans z Kangą numer 129, według mnie, według naszych moderatorów 128, wydajcie znać jak myślicie, proszę subskrybujcie ten materiał, dawajcie łapki w górę, komentujcie, przede wszystkim napiszcie jak nas widać, jak nas słychać, to teraz naprawdę poważnie to mówimy i napiszcie skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jaki jest magik, kiedy straci pracę? Powtórzę, co powiedziałem poprzednio. Bezrobotny. A ja powiedziałem, że jest rozczarowany. Łukasz, czy to jest kryptozima, czy kryptoapokalipsa? No tak, to powiem, jedni mówią kryptozima, ciężkie czasy, inni mówią, ale przecena, po prostu nic tylko kupować. Tak, to prawda, mamy jakąś taką dziwną sytuację. Bitcoin od bardzo, bardzo długiego czasu porusza się w takim dziwnym trendzie. Nie może ani spaść poniżej 15,5 tysiąca, ani wzrosnąć jakoś tak na trwale powyżej 17. Ma jakieś chwilowe wybicia i tutaj zaczyna się robić wesoło, bo jak zaczynamy zaglądać do tych wszystkich ludzi ze szklanymi kulami albo pisakami w wielu różnych kolorach i linijkami, którzy liczą fale Eliota i inne, to się okazuje, że każdy z nich dochodzi do innych wniosków. No jedni mówią, że będą spadki, inni mówią, że dalej trend boczny jeszcze, bo rynek nie zdecydował, a jeszcze inni mówią o rajdzie Świętego Mikołaja, czyli czekających nas w najbliższych dniach dużych wzrostach. Powiem tak, naprawdę oglądam słucham bardzo wielu tych analityków i nie mogę wyjść ze zdziwienia, że tak naprawdę równo się podzielili. W tej chwili wygląda na to, że mniej więcej 1/3 mówi, że będą spadki, 1/3, że jeszcze nic nie wiadomo, a 1/3 mówi, że czekają nas w najbliższych dniach duże wzrosty. Zobaczymy, co będzie. Na pewno ktoś się nie myli. Tego możemy być pewni. Zerkam jeszcze do swoich notatek, bo patrzyłem na przykład, jeden z takich analityków mówi o tym, że mamy w tej chwili lokalny cykl taki grudniowy, gdzie cena zawsze właśnie tam szła w jakimś trendzie, a potem wybijała pod koniec grudnia. Zobaczymy, to jest łatwe do sprawdzenia, bo za tydzień będziemy już wiedzieli, czy ten analityk miał rację. Generalnie faktycznie wygląda, że potencjał jest, rynek ma napiętą tą swoją sprężynkę bardzo mocno, oczekiwania są duże, zobaczymy, co się będzie działo, szczególnie jak zobaczymy, że dzieją się dziwne rzeczy, na przykład z Ethereum albo z Bitcoinem, gdzie konta, które dawno nie były ruszane, nagle mają ruch, gdzie mamy niesamowity odpływ bitcoinów z giełdy, a może raczej powiedzmy z giełdy jednej. O czym zaraz będziemy rozmawiać. O czym będziemy rozmawiać. Albo na przykład to, że 23 000 ETH nagle się ruszyło. To jest to powiązane z poprzednim rynkiem byczym. Ciekawe rzeczy. Coś się dzieje, na pewno pod stołem jakieś dziwne ruchy następują. No dobra, a skąd taka sytuacja na rynku KNG? Jaka jest tutaj twoja intuicja? Ktoś nawet zadał takie pytanie, czy kryptozima dotknęła również tokena KNG. Chwaliliśmy się jeszcze przez ostatnie tygodnie, że idziemy wbrew rynkowi, a tutaj wygląda to, że rynek nas dopadł. Czy ktoś zrzuca według twojej wiedzy? Zgodnie z moją wiedzą nie ma takiej sytuacji, przynajmniej nic nam na ten temat nie wiadomo, ale co się dzieje, nie dokonujemy analizy szczegółowej marketu KNG, nie robimy tego świadomie i celowo.
bo postanowiliśmy nie wygłaszać jakichś komentarzy na temat tego rynku. Wiemy jedno, my dotrzymujemy obietnicy i właśnie patrzę sobie dokładnie w swoje notatki, wyliczenia. Do tej pory minęło 19 dni, wydaliśmy $189 146 na skup tokena KNG i skupiliśmy łącznie 41,5 tysiąca tokenów KNG. I to wszystko zostało podzielone zgodnie z zasadą, czyli ponad 20 tysięcy zostało spalone. Dzisiejsza transakcja na 1104 będzie jeszcze miała miejsce, więc łącznie będzie 20 784 spalone KNG i taka sama ilość poszła na zwiększenie nagrody POS. Dobra. Ważne jest to, żeby zdeklarować, że nikt z grubych ryb nie finansuje się w tej chwili na rynku. No i po prostu nie ma takich grubych ryb w tej chwili, nie? To też jest ważne. Chodzi o to, że my się nie finansujemy w ten sposób, o to mi chodziło. Ja bym powiedział, tak, jestem optymistą, to nie jest porada inwestycyjna. Oczywiście. Po prostu przychodzi korekta i tyle. Dobra, inne pytanie, Łukasz, do ciebie, bo to jest dużo ciekawych komentarzy. Co takiego robiliśmy ostatnio u Rafała Zaorskiego? Byliśmy. No byliśmy. Wiemy o tym, że mamy spolaryzowaną przestrzeń polskich kryptowalut. Przy czym zaznaczmy bardzo wyraźnie, że my właśnie od tej polaryzacji chcemy się uwolnić, a zatem utrzymujemy relacje z każdym. Będzie Big Short Bets na Kanze, czy nie będzie? Będzie widać w wiadomościach? Będzie widać w wiadomościach, no. Follow the news, follow the news, tak. Tutaj czekamy jeszcze na ostatni sygnał ze społeczności Rafała i coś się na pewno ciekawego wydarzy. Czy będzie kosmos na Kanze? Nie nadążę z pytaniami. Zobaczymy. Dobra. Na pewno będziemy dodawali nowe blockchainy, na pewno pojawią się te powszechnie znane i popularne, jak i może czymś was zaskoczymy. Tak jak zaskoczyliśmy, myślę, Algorandem. Tak. I to jest takie nasze jakby doktrynalne podejście, żeby właśnie dodawać nowe, ciekawe coiny, nowe, ciekawe blockchainy. Dobra, zadawajcie pytania, a ja chciałem z ciebie zapytać, o KNF-ie zaraz, Mariusz, odpowiemy. Chciałem z ciebie zapytać o to, co takiego dzieje się teraz w Binance. Czy ty widziałeś to nagranie, ten wywiad, kiedy CZ w CNBC udzielał odpowiedzi pani dziennikarce? Nie, tego nie widziałem. No więc ja go widziałem na Twitterze jako jakiś retweet, przepraszam. Muszę powiedzieć jedną rzecz, że Binance CZ wygląda bardzo wystraszonego. To nie jest tak, że ja go cały czas oglądam i też nie wiem, jaką w ogóle na konferencjach się wypowiada. Inni mają na to czas, ja niestety trochę mniej, ale muszę ci powiedzieć, że nawet ta dziennikarka, która przeprowadzała z nim wywiad, było widać, że ona już chyba nie chce go atakować dalej. Oczywiście udzielał sztampowych odpowiedzi, że wszystko jest bezpieczne i że wszystko jest w normie. Natomiast wiemy również o tym, że w korespondencji jakiejś wewnętrznej dla pracowników Binance'a CZ napisał, że teraz przychodzą ciężkie czasy. Co się takiego dzieje? No, na pewno w związku z FTX-em, to jest never ending story, myślę, że do FTX-a jeszcze wrócimy, ale tam się po prostu zadziało grubo. Zrobiło się grubo przede wszystkim dlatego, że za FTX-em stały siły, nazwijmy to polityczne. I myślę, że ten atak, który w tej chwili ma miejsce na Binance'a, to jest właśnie efekt tego, że Binance po prostu wywrócił jakąś ciekawą maszynkę do robienia pieniędzy. Myślę, że nie powiedziałbym, że tylko dla demokratów. Tam jest mowa o tym, że również republikanie korzystali z dotacji od FTX-a. Podobność te kwoty były równe, ale tutaj nie chcemy się w to wierzyć, bo oficjalnie wygląda na to, że te kwoty były co najmniej 10-krotnie, jeśli nie nawet bardziej mniejsze. Binance jest pod ostrzałem, bo po prostu przewrócił gracza, którego nie powinien ruszać. To, że Wall Street Journal, czy New York Times, czy ABC, czy CNN tak ostro atakują w tej chwili Binance'a, tak w taki ten sprytny sposób, nie? Bo mówią o tym, że tutaj środki, że giełda może jest dobra, ale środki nie zawsze są bezpieczne, że warto wypłacić, wiecie, takie podejście, my tu nic nie mówimy, no ale może warto pomyśleć o tym, żeby wycofać swoje środki. Ja powiem tak,
jeżeli będzie taki zmasowany odpływ środków z Binance'a, tak jaki ma teraz, to faktycznie może się w którymś momencie okazać, że Binance będzie musiał wstrzymać wypłaty. A może się to okazać, że po prostu wstrzymuje wypłaty tak jak zwykle czasami to robi, bo jest potrzebna przerwa techniczna, bo trzeba coś zrestartować, bo trzeba coś naprawić i wtedy na przykład przez godzinę nie ma wypłat, czasami nawet dłużej, ale jak pójdzie taka informacja teraz, no to wywoła to panikę. Ja chcę podkreślić jedną rzecz. Ostatnio mówiliśmy w No Comments o tym wywiadzie z Kevinem O'Leary. Tak, O'Leary. Dobrze pamiętam. I ktoś mi napisał w komentarzu, że to nie jest prawda, że z tego powodu giełda się wywróciła, z powodu tego spłacenia CZ. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie dlatego giełda się, to spłacenie CZ nie powinno nigdy wywołać upadku giełdy. Te 3 miliardy dolarów, które zapłacono Binance'owi za wykupienie akcji, to nie powinna być kwota, która położyła tą giełdę, więc to, co mówił Kevin, to była manipulacja, bo on chciał właśnie pokazać, że to Binance jest winny. A tak naprawdę to nie było. Binance robił to, co każdy gracz na wolnym rynku robi. On starał się realizować zyski, widział, że FTX jest źle prowadzony, więc postanowił się wycofać. A to, że troszeczkę przyspieszył ten upadek, to ja powiedział, może nawet dobrze zrobił, bo powiedział ludziom, że żeby sprzedawali token FTT, przecież mógł najpierw spuścić sam swoje tokeny. Nie? No, niestety nie podejrzewam CZ o to, że był bohaterem i heroicznie postąpił. Nie. Naprawdę nie podejrzewam, ale już powiedziałem to kilka razy, na początku podejrzewałem go o to, że jest człowiekiem bez honoru. Nie wiem, czy zmieniłem zdanie, natomiast teraz widzę, że tam po drugiej stronie było takie bagno, że być może on musiał zadziałać, ale zobacz, co CZ zrobił zaraz po tym. CZ, już sam fakt, że on powiedział, zastanawiam się nad tym, czy ratować FTX. Pamiętasz, były 24 godziny, kiedy po czym dano mu dostęp do informacji, on powiedział, nie będę ratował. Czy CZ dowiedział się o czymś więcej, czy tylko chciał dostać dostęp do jakiejś bazy danych, którą może teraz szantażować? I teraz dorzucę ci teraz parę takich większych kamieni do ogrodu, dobra? Pierwszy kamień jest taki, że wiemy o tym, firmy audytorskie, które audytowały Binance i nie tylko, inne giełdy też wycofują się z tych audytów. Nie potrafię znaleźć powodów, dla którego się wycofują, ale usuwają audyty ze swojej strony i zrywają współpracę z różnymi giełdami. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. I teraz ostatnio pojawił się tweet CZ, który mówi, no przecież najlepszym weryfikatorem każdej giełdy kryptowalut jest sam blockchain. No bo blockchain jest samo tłumaczący się. To jest coś, o czym wcześniej nie mówił CZ. Miesiąc temu on wzywał wszystkich do proof of reserve, bo mówił, że to jest wymagane, bardzo potrzebne i tak dalej. My mówiliśmy o tym, że proof of reserve proponowane przez CZ jest w gruncie rzeczy oszustwem. On nic nie udowadnia. Znaczy, powiedziałem, że jest oszustwem. On jest oszustwem w tym względzie, że próbuje wzbudzić poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę nie podaje żadnej informacji. No właśnie. I jak w tym świetle w ogóle się tutaj odnaleźć? Dlaczego w ogóle zaczynają być cofane audyty? No to jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. Można powiedzieć, może na przykład są naciski na te firmy audytorskie z zewnątrz. Może się okazuje, że wszystkie giełdy oszukiwały, tak jak FTX. A może firmy audytorskie, które żyją w porozumieniu? Wiemy o tym, że są dwie główne firmy, które przeprowadzały te audyty. Może wymieniły się informacjami i nagle połączyły pewne kropki. Wiadomo jest, że taka firma audytorska teraz nie może przyjść, bo ma umowę podpisaną, tak myślę, nie może powiedzieć, słuchajcie, uciekajcie, bo coś się dzieje złego, ale zrywanie umów i wycofywanie tych audytów to jest jakiś komunikat, który nie wiadomo jak interpretować. Tak, chociaż ja bym powiedział, popatrzmy na to trochę z drugiej strony. Oto Binance złożył najlepszą ofertę na wykupienie Voyagera, firmy pożyczkowej, która ogłosiła upadłość, czy wstrzymała wypłaty po tym, jak się okazało, że Three Arrows Capital ogłosiło swoją upadłość, a Voyager pożyczył do Three Arrows 650 milionów dolarów. No i to zaburzyło lekko jego płynność. A tutaj Binance US składa najlepszą ofertę, 1 miliard dolarów. No i prawdopodobnie przejmą
to pokazuje, że coś jakby zaczynają się rozjeżdżać może te światy. Z jednej strony Binance bardzo dobrze stoi, bo kupuje inną firmę, wykupuje giganta pożyczkowego, a z drugiej strony tradycyjne media straszą nas upadkiem Binance'a, w ogóle upadkiem kryptowalut. Jak to się stało? Zawsze mówiliśmy, że te tradycyjne media raczej nie mówią wprost prawdy, tak powiem, tak? A tutaj nagle przejmujemy się komunikatami od nich. Nie? To, czy nagle coś się zmieniło, żebyśmy mieli zacząć wierzyć New York Timesowi czy CNN-owi? Nie, to nie jest kwestia wiary, ale też jakby ignorowanie, bo to oznacza jedną z dwóch rzeczy. Albo oznacza, że jest jakiś spisek i media dogadują się, są naciskane faktycznie, chcą prowadzić retorykę w określony sposób, żeby osiągnąć określone cele, albo oznacza, że jest naprawdę bardzo, bardzo źle i jest zgnilizna, tak? Jeden i drugi wariant jest negatywny. Oczywiście wolę ten pierwszy i nawet powiem ci więcej wierzę w ten pierwszy, chociaż trochę z tym drugim też się zgadzam, że niestety na rynku krypto w tej chwili śmierdzi. Jak to ktoś ostatnio powiedział, trzeba było spuścić, to jest cytat, wodę w kiblu i teraz będzie lepiej. I wierzę, że tak będzie, że jakby oczyściło się trochę zostało spuszczone. Chciałem ci jeszcze przytoczyć, myśmy o tym jakoś dużo nie rozmawiali, ale bodajże z miesiąc temu była konferencja w Abu Dhabi i tam występował taki człowiek, ja widziałem jego wypowiedź na Twitterze też i w ogóle zastanawiałem się, dlaczego to się nie obeszło jakimś większym echem. Człowiek, który nazywał się Nouriel Rubini, być może przekręciłem jego nazwisko, on występował i powiedział tak, że świat kryptowalut to jest tak zwane 7C, wymienił 7 słów, ja przeczytam je po polsku, więc nie będzie tak jak chcę, ale będzie ten, że to są schowani w cieniu, skorumpowani, oszukiści, kryminaliści, kanciarze, naganiacze i ostatnie C to CZ. No i on powiedział, że Binance to jest właśnie też organizacja, teraz już dokonuję silnej parafrazy, ale organizacja, która ma dużo na sumieniu i powiedział tak, jak to jest możliwe, że w Dubaju, czy właściwie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Binance może działać legalnie, a w wielu innych państwach Binance ma prowadzone postępowania albo przez regulatorów, albo przez organizacje zajmujące się praniem brudnych pieniędzy. To jest cytat, zaznaczam. Także coś tam się... Ja bym powiedział bardzo prosto, ponieważ w Dubaju prawo jest dużo bardziej, jeśli chodzi o krypto, proste i tam nie ma jakichś dziwnych wymogów, a w pozostałych krajach wszystko jest tak skonstruowane, żeby właśnie był haczyk na każdego. Ja tutaj podam przykład. Jeśli chodzi o procedury AML, nie jest tak, że firma może na przykład stworzyć sobie procedurę AML, zapytać się później głównego inspektora informacji finansowej, czy ta procedura jest dobra, czy jak tak będziemy postępować, to będzie OK. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości, czyli kontrola zawsze może pokazać, że jest coś źle. Zawsze mogą powiedzieć, tutaj robiliście tak, a tak nie powinno być inaczej. Tak. I ważne jest to, że trzeba jasno powiedzieć, że to jest urząd, a urząd nie stanowi prawa, a zatem bardzo często zdarza się, że urząd mówi, że powinno być tak, a tak naprawdę nie ma mandatu, żeby tak powiedzieć. To jest jego opinia, no nie? Dokładnie. I niestety ten sam urząd przyznaje później kary, z którymi oczywiście można pójść do sądu, ale co trafia do mediów? No, że jest kara. Że jest kara i że jest sprawa i że prokurator albo coś w tym stylu. Nie? To jest ta różnica pomiędzy tymi państwami takimi bardzo sfiskalizowanymi czy obrośniętymi urzędniczymi machinami, a na przykład Dubajem, który mimo, że mogę się z wieloma rzeczami nie zgadzać i uważać, że tam jest źle i powinno być inaczej, to jednak się okazuje, że w sprawach związanych z podatkami, z finansami tam jest o wiele prościej. Dobra, Łukasz, zaraz zmienimy temat, bo będę chciał porozmawiać z tobie o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio podczas Kanga No Comment, ale to jest pytanie od Krzyśka Domagałe dotyczące POS-u. Pozwól, że go przeczytam. Kolejne pytanie. Czy mając więcej KNG na POS, to znaczy, że mam większą nagrodę? Jeśli mój bonus wynosi 5%, to znaczy, że to jest 5% na miesiąc z puli moich KANG, czy 5% z innej sumy?
Tłumaczę. Im więcej mamy KNG, tym większy nasz jest udział w podziale nagrody. Bardzo prosto postaram się to wyjaśnić. Jeżeli łącznie zgromadzonych jest 100 KANG na POS-ie, wszystkich, a ja mam 5 KANG na swoim, to otrzymam 5% nagrody, bo mój udział w łącznej puli to jest dokładnie 5%. Jeśli mam autobonus w wysokości powiedzmy 40%, to moje 5 KANG jest liczone tak, jakby to było o 40% więcej, czyli jakby to było 7 KANG. Także tak. mój udział w POS-ie jest również większy i ten autobonus pozwala mi jakby zwiększyć moc moich KANG zgromadzonych na POS-ie. Tak. Ważne jest to, że nie ma dodatkowej puli. Tak, że to jest, że pula każdego dnia do podziału jest jedna, tak. Inne pytanie, Mariusz pyta się, jak sprawa z KNF-em. Czekamy cały czas. Tak jak powiedziałem, liczymy na to, że sprawa będzie umorzona. Nic w tej chwili się nie dzieje, właściwie nasza piłka leży po prostu po stronie urzędników. My wszystko, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No i tak jak to kiedyś powiedział Łukasz, psy szczekają, ale karawana jedzie dalej. Sławek, czy słyszałeś o takiej giełdzie Quadriga DX? Pamiętasz? Tak, pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś o giełdach. Kiedyś o giełdach, tak. I to jest giełda, która w 2018 roku, chyba pod koniec listopada albo w grudniu, został uznany właściciel za umarłego, za nieżywego, a potem się okazało, że tylko on posiadał klucze prywatne do 5 kont. Otóż parę dni temu z tych 5 kont zeszło 104 bitcoiny. No jak to nie wierzyć w zmartwychwstanie? No? Tak. Taki, wiesz, dla rozluźnienia tematu tutaj atmosfery faktycznie coś takiego się zdarzyło. I jeszcze jedną ciekawą informację, która strasznie mi się spodobała. Znaczy, powiem, to tylko pokazuje, że mimo całego zepsucia, jakie panuje, myślę tak generalnie w naszej cywilizacji w tej chwili, to niektóre państwa mają jednak przepisy, które cały czas pokazują, że są zdrowe. Otóż FTX upadł. Zgodnie z amerykańskim prawem to oznacza, że wszelkie darowizny, jakie udzielał FTX, są do zwrotu. Coś na wzór skargi pauliańskiej pewnie. Tak, no i zostało już napisane odpowiednie pismo, które powoduje wstrzymanie tam czasu, że już czas nie płynie, bo tam jest jakieś przedawnienie oczywiście, ale zostało wysłane pismo, czy oficjalnie opublikowane i zrobił się lekka nerwowa atmosfera. Otóż nagle się okazało, że $1 milion, który został dany kilkanaście dni przed upadkiem FTX-a dla demokratów, będzie zwracany i tam się pojawiły jakieś głosy, że oni tutaj nie mogą zwrócić, bo oni to przekazali na cele charytatywne. Pytanie padło podczas konferencji prasowej w Białym Domu, czy administracja Bidena odda $5,2 miliona, które otrzymała jako to był ostatnia donacja, bez komentarza. No i generalnie jest poruszenie wśród bardzo wielu senatorów, którzy zaczynają teraz bardzo hojnie wpłacać do instytucji charytatywnych datki, mówiąc, że oni tutaj to, co otrzymali od FTX-a, to przekazują na cele charytatywne, bo ktoś puścił plotkę, że to zwalnia od zwrotu. A po czym prokuratura, czy ktoś tam oficjalny wypowiedział się w tym temacie i powiedział, że tak niestety nie jest. Zepsuł ten. No, sprawa z demokratami i z tą kasą, którą oni dostali potężnie od FTX, to na pewno ja bym na miejscu, bo widzisz, nie powiedzieliśmy o tym, Samuel Bankman zgodził się na ekstradycję. Tak. Powiedział, że tam chce. Daily Chain.io nawet pisze o tym, że był źle traktowany w więzieniu tutaj na Bahamach, nie dawali mu wegańskiego jedzenia, a on jest weganem i tak dalej. Nie miał PlayStation 3, tylko 2. Natomiast naprawdę nie życzę mu tego, ale boję się, że on po prostu powiesi się w więzieniu, gdzie nie ma sznurówek ani paska. Że zbyt dużą wiedzę ma i zbyt dużą wiedzę posiada tak naprawdę. On może zbyt doprowadzić do tego, że no,
amerykańska polityka będzie miała duże problemy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj strasznie dużo pytań, Łukasz, i nie chcę, żebyśmy... Może ogłosimy wyniki konkursu. Dobra. Bo to jest ważne, ale zadaj mi jedno pytanie, ja będę odpowiadał, a ty będziesz mógł wtedy przygotować się do wyników. Dobra, no to czytam ci, bo ich jest dużo. Chłopaki, ile jeszcze macie oszczędności na finansowanie Kangi? Czy przychody z prowizji pokrywają wszystkie koszty pracownicze i nie tylko? Pytanie. Bardzo dobre pytanie. Oszczędności mamy jeszcze sporo. Jeszcze cały czas możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Natomiast faktem jest, że przychody, możemy uznać, te bieżące przychody pokrywają koszty, więc nie musimy się tak bardzo martwić. Oczywiście chcielibyśmy móc się rozwijać dużo bardziej i chcielibyśmy móc zrobić jakiś taki wielki skok. No, na to środków takich dużych nie mamy, ale uważamy, że stabilny wzrost jest również dobry, daje silne fundamenty i no, do tej pory, jak patrzę, jak myślę o FTX-ie, to ta giełda za szybko się rozwinęła. Nie chciałbym powtórzyć ich case'a. Wolę pomału, stopniowo, niż tak gwałtownie jak FTX. Tak, no odpowiadając, parafrazując, co powiedział Łukasz, sytuacja finansowa u nas jest okej. Chociaż zawsze wiem, że jak ktokolwiek z władz giełdy o takim czymś mówi, to nie należy go słuchać, także ogłoszę może wyniki konkursu i uwaga, najpierw powiem, jaka była nagroda, bo nagroda jest chyba rekordowa, tak mi się wydaje. Ojej, ile? 52,7. No to najwięcej. Nigdy tak mi się wydaje, że takie nie było. Także gratuluję wszystkim tym, którzy klikali łapki w górę. No i pomyłka była tylko $1. Także nagroda zasłużona. Proszę bardzo. Seba Bex, podkreśnik 3689. Jeszcze raz powtarzam, Seba Bex, podkreśnik 3689. Wygrał. Piękny komentarz z ceną, bez żadnych edycji i tak dalej, także proszę zgłoś się do najbliższego punktu Kangi i odbierz nagrodę. No i co, ogłaszamy ponownie konkurs, tak? Tak, oczywiście. Zasada taka sama, piszemy kwadrans z Kangą, jakiś numer, bo to już ten, ale 129 teraz tak, 129 i podajemy cenę i sprawdzimy tą cenę na Kandze. Cenę oczywiście bitcoina w dolarach, sprawdzimy ją za tydzień, we wtorek o godzinie 9. Przy czym trzymamy się tej zasady, że jeżeli pomyłka będzie większa niż $50, najlepszy wynik będzie gorszy, znaczy tolerancja będzie inna niż $50, no to wówczas kumulujemy to na następne wydanie. Tak. Dobra, jeszcze chciałem z tą chwilę porozmawiać, Łukasz, i niestety musimy dzisiaj skończyć szybciej, ale... Czyli po 2 kwadransach. Tak, po 2 kwadransach. Co takiego dzieje się w Parlamencie Europejskim? Rozmawialiśmy o tym, że... No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że my tutaj mamy swoje smrodki, ale faworyci i tak nie zawodzą. Wielka afera korupcyjna. No tak, tam myślę, że sprawa jest rozwojowa, dopiero się dzieje. Pani Ewa Gryczynka, tak, została czyli aresztowana. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Tak, jedna z 15 wiceprzewodniczących Parlamentu, czy 30, została aresztowana wraz z 2, a może nawet większą ilością osób. W jej mieszkaniu czy w pokoju hotelowym znaleziono ponad 600 000 euro w gotówce i liczne komputery i telefony. Tak przynajmniej przeczytałem w ogłoszeniu prasowym. Największa afera, bo powiązana jest z wielkim lobbowaniem przez tą panią i paroma innymi osobami Kataru. Tak? Mówiliśmy o tym, że Katar sporo pieniędzy tutaj wydał. Mówi się również o tym, i to jest coś, co mnie na początku zasmuciło, że ta pani była powiązana również z branżą krypto, ale potem doczytałem dokładniej, otóż ona była za regulacjami krypto, za wprowadzaniem jakichś regulacji, obostrzeń, opodatkowania i tak dalej, więc nie można jej nazwać kryptolobbystką. No tak. I to jest pewien również sygnał, no nie, że jak powinniśmy patrzeć na tych, co chcą wprowadzać kryptoregulacje. Zdaję sobie sprawę, że to, co teraz powiedziałem, jest wysoce demagogiczne, ale musiałem to powiedzieć. Dobra, patrzymy jeszcze na pytania. Było blisko wprowadzenia pożyczek pod zastaw krypto. Projekt z Kamilem Gancarzem. Słychać jakieś lepsze głosy w temacie. Jak dalej będzie się rozwijać cash, akcje udziałowe, kiedy rynkowe uwolnienie? Matko, ile pytań. Jeżeli chodzi o casha, Mariusz, jestem przekonany, że dostałeś maila z instrukcją, jak zamienić casha na udziały i udziały na casha. W końcu przeprowadzamy tę akcję. Wiem, że trochę to trwało, ale jak to było w drugim odcinku Pogromców Duchów, to był chyba początek lat 90. Pamiętasz taki
Film pamiętam, tak. Oczywiście, ale... No i tam jak sytuacja jest poważna i duchy przelatują, to w pewnym momencie komendant policji mówi do jakiegoś tam swojego kolegi, ty zobacz, Titanic płynie, a ten drugi odpowiada, lepiej późno niż wcale. No więc lepiej późno niż wcale. Rozwijamy tutaj akcję cashową. Wszyscy, którzy chcieli dokonać wymiany w jedną albo drugą stronę, dostali instrukcję teraz i będziemy to przeprowadzać. Co tutaj? Patrzę na takie pytania, które są najbardziej nieprzyjemne, żeby nie było, że czegoś unikamy. Było jeszcze jedno. Pam. Było pytanie, czy na Kangę można wprowadzać, wysyłać złotówki, więc oczywiście, że tak, jesteśmy również, albo przede wszystkim złotówkową giełdą. Łukasz, coś jeszcze? Patrzysz na komentarze? Tutaj patrzę, czy Kanga będzie uczestniczyć w Algorand Governance. No, słuchaj, to jest dobre pytanie. Chcielibyśmy. Tak. Jak najbardziej chcielibyśmy. Mamy pootwierane kontakty i no, myślę, że nie zdradzę tutaj wielkiej tajemnicy, więc to, że nam się Algorand podoba i chcemy się przybliżyć do nich. Przy czym to nie jest takie proste, żeby tam się dostać, ale wydaje nam się, że jesteśmy, bo tam musi być decyzja z drugiej strony, po pierwsze musi być zgoda, a po drugie to wymaga pewnej kontrybucji finansowej z naszej strony i to niemałej, bo jest to chyba... Nie pamiętam ile, ale to jest kasa, tak? znaczące środki. Tu jeszcze Krzysztof Domagała pyta się, czy prowadzimy jakąś promocję giełdy Kanga na rynku amerykańskim. Jeszcze nie, ponieważ tak naprawdę, żeby prowadzić działalność kryptowalutową na rynku amerykańskim, musimy posiadać licencję z SEC-u. My tej licencji jeszcze nie mamy. Czy możecie pokazać wyniki finansowe giełdy spółki? Każdy może wejść i sprawdzić te wyniki. My jesteśmy, spółka matka znajduje się w Wielkiej Brytanii, natomiast pamiętajcie, że my działamy w innym modelu. W innym modelu, to znaczy w modelu takim, że nasze fee przeznaczamy na skup tokena KNG i tak naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda kondycja finansowa, to powinniśmy patrzeć na nagrody na POS-ie, bo to pokazuje, ile zarabiamy. Jeszcze jedno. Pani Ewa, mówię Pani Ewa, bo się znamy, złożyła nam życzenia i myślę sobie, że też kolejny odcinek będzie już po świętach, więc trzeba było coś życzyć. Wesołych świąt i może chwili oddechu od tego, co się dzieje wokół nas, trochę zadumy nad tym, co świętujemy, dla tych, którzy świętują święta Bożego Narodzenia i żeby pamiętać o tym, no, że krypto to nie jest całe życie. Tak. To ja życzę Tobie i sobie i wszystkim tym, którzy nas oglądają. To są 3 słowa, które zawsze życzę, jeżeli na kimś mi bardzo zależy. Po pierwsze mądrości. Dlatego, kiedy mówię o mądrości, to nie chodzi mi o to, że mam wiedzę i wiem, kiedy ktoś wylądował na Księżycu i tak dalej, tylko, że mam zdolność do tego, żeby rozpoznać, co jest dobre i złe. Więc tej mądrości życzę Tobie i każdemu innemu. Później życzę odwagi, dlatego że jak już wiemy, co jest dobre i złe, to bardzo często brakuje nam odwagi, żeby podejmować te dobre decyzje. No i w końcu życzę Tobie i wszystkim nam siły, bo jak mamy i mądrość, i odwagę, to często już brakuje nam siły, więc bądź mądry, odważny i silny, niech opatrzność Ci sprzyja, no i niech Kanga to the moon, no, tak to mówię. Pytanie, Łukasz, jak to się stało, że straciłeś tyle wagi? Może odpowiemy w przyszłym roku może? Tak, albo no właśnie w przyszłym roku. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, dobrego. Do zobaczenia, a Wy ocencie koniecznie ten odcinek w skali od 1 do 6. Dzięki, hej. Cześć.